Dzisiaj mamy przyjemność gościć na naszej pierwszej rozmowie Radka Grabarka, inicjatora i prowadzącego podcastu We Need More Space, gdzie usłyszycie wywiady z ludźmi związanymi z sektorem kosmicznym w Polsce i na świecie. Tą rozmowę będziecie mogli znaleźć na naszej stronie na Instagramie Way to Space, a także na kanale na YouTubie. Także Radku, pierwsze pytanie do Ciebie od nas to gdybyś otrzymał szansę lotu na Marsa, Księżyc lub ISS, który z tych lotów byś wybrał, a może w ogóle byś zrezygnował i nie chciałbyś lecieć nigdzie? Cześć wszystkim. Powiem tak, no z jednej strony teraz Tom Cruise chce lecieć na ISS, więc wydaje się to bardzo dobrą, ciekawą opcją, ale ja bym się tutaj długo nie zastanawiał, ja to po prostu prosto na Marsa. To jest kierunek, który zdecydowanie najbardziej mnie interesuje, dlatego że no tak zupełnie na serio, to pierwsza wyprawa na Marsa to będzie jakby absolutnie największa wyprawa, najwspanialsza wycieczka w historii ludzkości, tak? Bo nigdy jeszcze tak daleko nie poleciliśmy. I to jest niesamowite i gdyby tak się udało, to bym był bardzo szczęśliwy. Może to nie jest też tak, że chciałbym polecieć tam w pierwszej turze, bo to ta pierwsza tura, pierwsza zmiana, czy tam pierwsze dwie, no to jednak to będzie ale to bardzo niebezpieczna wyprawa, tak? Bo no, pamiętamy historię Apollo 13, coś tam się popsuło w trakcie lotu, ale to jest tylko 3 dni w jedną stronę na Księżyc, 3 dni w drugą, a nie tak, że nie wiem, na przykład wycieczka, znaczy pół roku w jedną stronę, pół roku w drugą, czy coś w tym stylu, tak? Więc tam naprawdę to będą tacy, no w pierwszych turach muszą tam polecieć naprawdę jacyś hiperzdeterminowani ludzie, którzy no po prostu liczą się z tym, że po prostu nie wrócą, a ja lubię swoje życie na Ziemi, więc chciałbym, moją ambicją jest przyczynić się, popularyzując kosmos, do tego, żeby ktoś z tych, którzy będą oglądali, słuchali i tak dalej, zainspirował się i zaczął robić, został inżynierem, czy no, kimkolwiek, kto jest potrzebny do zrealizowania takiej misji, ale osobiście nie mam ambicji, że ja to muszę być w tej pierwszej szóstce, która poleci. No właśnie tutaj tego się szczerze mówiąc trochę spodziewałyśmy. Kto nie chciałbyś polecieć na Marsa, ale właśnie chciałyśmy dokładnie poruszyć ten temat, że raczej te pierwsze loty to raczej to jest po prostu one way ticket, więc... Znaczy niekoniecznie jest one way ticket, tylko, bo jeśli im się powiedzie polecieć i wrócić, no to jasne. No, powiedzie się, tak? Natomiast po prostu ryzyko związane z tym, że no po prostu ludzie nigdy nie polecieli tak daleko, że ten statek kosmiczny musi mieć, mimo tego, że będą te najkrytyczne systemy będą podwajane, a te najbardziej krytyczne potrajane, no jednak coś może się wydarzyć i tego nie wiemy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Oczywiście. Jasne. Dobra, to przejdźmy do następnego pytania. Ja mam takie pytanie. Dlaczego wydajemy właściwie miliardy dolarów na eksplorację kosmosu, na testy rakiet, które nie zawsze wychodzą, jak ostatnio się przekonaliśmy? No i wielu ludzi uważa, że jest to mimo wszystko marnowanie pieniędzy w momencie, kiedy tutaj na Ziemi mamy kryzys klimatyczny, z którym cały czas walczymy i jakby nie są wykładane na to takie pieniądze jak na eksplorację kosmosu, a mimo wszystko no, nasza planeta tutaj degraduje. I jak myślisz, czy jest to tego warte? To ja chciałbym, na ten temat można rozmawiać godzinami, ale żeby to w jakichś rozsądnych ramach czasowych zamknąć, to ja chciałbym poruszyć 3 kwestie. Pierwsza, ja lubię o tym myśleć w ten sposób. Gdybyśmy tak zawsze myśleli, że bo tutaj lokalnie mamy problemy i musimy je tu rozwiązać, no to ten nasz przodek na tej afrykańskiej sawannie by też mógł pomyśleć, nie no kurde, no tyle mam problemów z tymi lwami na sawannie, po co mam do Europy iść, nie? No po prostu, no bez sensu, rozwiążę je tutaj dopiero, nie? Więc to jest takie troszeczkę błędne myślenie. Raz, 2, jak ja na przykład, mnie osobiście to bardzo denerwuje, jak słyszę na przykład, ile amerykańskie wojsko wydaje czy w ogóle państwa po prostu, ile wydają na zbrojenia, że nie wiem, amerykańskie wojsko, nie wiem, kupuje nowy lotniskowiec za 25 miliardów dolarów.
25 miliardów, nie? No to teraz NASA poprosiła Kongres o zwiększenie finansowania, żeby zbudować lądowniki dla ludzi, dla astronautów, którzy mają wylądować na Księżycu i poprosili tam chyba o 3,9 miliarda dolarów. No to oczywiście nie znalazły się te pieniądze, nie? Ale na wojsko zawsze się znajdzie. Więc to jest druga sprawa. I trzecia, która jakby to łączy, to jest tak, że ja uważam, że nie musimy wybierać między nasza planeta a kosmos, bo tak samo, no jak nie wiem, są fundacje, jedna zbiera na bezdomne psy, a druga zbiera na dzieci chore na białaczkę na przykład, tak? Jakby mamy naprawdę na tej planecie i w ogóle my jako ludzie mamy tyle zasobów, że możemy, uważam, że obdarować jedną i drugą stronę, tak? Tylko po prostu trzeba mądrze nimi gospodarować. I czwarta rzecz, w sumie przypomniała mi się czwarta rzecz, to jest taka, że eksploracja kosmosu, to, że my budujemy pewne rzeczy, musimy rozwiązać pewne problemy techniczne, no to dzięki temu dokonujemy odkryć, których inaczej byśmy nie dokonali, tak? I w tej chwili, może wydając pieniądze na ten kosmos, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że jak w roku budżetowym 2021 wydam tam, nie wiem, 100 milionów, no to mi się zwróci za 5 lat. Nie, tego nie wiemy. Ale możemy to zakładać, patrząc na to, co było wcześniej, że jednak w jakiś sposób nam się zwróci. Dlaczego? Na przykład teraz tutaj rozmawiam z wami, korzystam z lustrzanki i ten sensor, który jest w tej lustrzance, został kiedyś zbudowany ta technologia tak zwanych właśnie z tych sensorów CMOS została zbudowana w JPL, Jet Propulsion Laboratory, kiedy starano się zminiaturyzować po prostu kamery do sond kosmicznych, tak? Inny przykład, koce termiczne, które teraz mamy w każdej aptece w samochodzie, to jest folia super cienka, którą kiedyś wynaleziono po to, żeby izolować statki kosmiczne. Więc no naprawdę nie jesteśmy w stanie jakby tego przewidzieć, ale uważam, że warto, bo po prostu możemy naprawdę nowe rzeczy odkryć. Jasne, okej, zgadzam się zupełnie. I jakby pozostając przy temacie eksploracji kosmosu, przynosi nam to bardzo dużo korzyści. Mamy wiele badań prowadzonych w mikrograwitacji, które pomagają nam tutaj na Ziemi. Natomiast jeśli chodzi o kolonizację, to nasza historia pokazuje, że mamy taką tendencję do przywłaszczenia sobie każdego wolnego obszaru na naszej planecie. I czy jeśli znajdziemy jakikolwiek ślad życia na Marsie, to czy kolonizowanie go będzie moralne i etyczne i czy mimo wszystko nie powinniśmy pozostać przy eksploracji kosmosu, a nie kolonizowanie go? No to jest bardzo dobre pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ja tutaj nie czuję się na siłach, żeby zajmować się może taką etyką. Ja myślę, że jednak nawet to, że wy, bardzo młode dziewczyny, zadajecie to pytanie, to już świadczy o tym, że my stajemy się coraz bardziej wrażliwi na tego typu sprawy, tak? Bardzo dużo się mówi o śmieciach kosmicznych i tak dalej. I kosmos też na przykład, jeśli tam lecimy i czy to wysyłamy na przykład sondy kosmiczne, czy wysyłamy ludzi, to kiedy projektujesz takie misje, na przykład wtedy sobie uświadamiasz bardzo mocno, jak właśnie musisz gospodarować pewnymi zasobami w bardzo, ale to bardzo racjonalny sposób. Nie możesz sobie pozwolić na marnowanie energii, no właśnie, paliwa, jakichś tam różnych rzeczy, które ci są tam potrzebne do przetrwania. Tobie albo, nie wiem, temu robotowi, który tam wysyłasz. Więc ja myślę, że my te pewne rzeczy marnujemy na Ziemi i pewne rzeczy nie obchodzimy się z nimi tak, jak powinniśmy, dlatego, że mamy tutaj tego bardzo dużo, nie? I jest łatwo nam to marnotrawić. Natomiast myślę, że jak polecimy tam, będziemy bardziej nauczeni po prostu tym
tą trudnością tamtego środowiska na przykład. Natomiast no, trzeba jednak też pamiętać o tym, że natura ludzka jest jaka jest i no pewnie jakieś niepożądane, niemiłe efekty no niestety będą. No, trzeba po prostu je jak najbardziej minimalizować. No, kwestia na przykład Marsa i tak zwanej ochrony planetarnej, tak, właśnie, czyli no teraz jeśli sondę się wysyła na Marsa, no to właściwie się ją sterylizuje, no dokłada się wszelkich starań, żeby nie było tam żadnych ziemskich mikrobów, szczególnie jeśli na przykład tak jak teraz łazik NASA Perseverance leci na Marsa i ma wylądować w miejscu, w którym myślimy, że naprawdę kiedyś mogło być życie i może są tam jakieś pozostałości. Natomiast jak wyślemy tam pierwszych ludzi, no to nawet, no nieważne jak bardzo byśmy się starali, no to jednak ta szansa na to, że jakaś tam będzie oddziaływanie z tym, no już niestety jest większe. No a teraz eksploracja versus kolonizacja. No ja mam nadzieję, że się nauczymy na tych naszych poprzednich błędach i zdecydowanie będziemy bardziej eksplorować niż kolonizować, ale też no, do realizacji pewnych przedsięwzięć, tak to nazwijmy, no to potrzebne są zabezpieczenie pewnych terytoriów, zabezpieczenie pewnych zasobów. Więc ja nie mówię już o tym, że ktoś tam poleci i wbije flagę takiego czy innego państwa w tym Marsie i to teraz jest nasze. No nie, ale no, żeby na przykład, nie wiem, jakaś tam kolonia, nie wiem, 10 000 ludzi mogła na tym Marsie przetrwać, no to nie będzie mogła powstać następna na przykład kolonia. No jak teraz wyobrażam sobie jakieś tam miejsce, tak? Bo na przykład nie będzie tylu zasobów, więc no to w pewnym sensie jest ogrodzenie się jakimś tam płotkiem, tak? Nie wiem, nie jestem tutaj w stanie dać takiej definitywnej odpowiedzi. Myślę i mam nadzieję, że po prostu nauczymy się czegoś. I teraz będzie, że będzie lepiej. No. Bo ja słyszałam właśnie, że ma powstać coś takiego jak no, prawo kosmiczne, że już w sumie na niektórych jakby studiach takich związanych z kosmosem właśnie się o tym mówi, żeby po prostu jakoś no, pewne jakby zasady tam unormować. Tak, to jest prawda, natomiast ja tutaj pracuję nad tym, żeby nagrać odcinek podcastu o prawie kosmicznym, gdzie jakby będziemy przez godzinę wałkować różne niuanse prawne. W 2 zdaniach można to podsumować tak, że jest bardzo ciężko, aby, ile mamy teraz już krajów na Ziemi, po prostu 100, ponad ileś 200 tam. chyba. Naprawdę już 200? Bardzo ciężko jest po prostu, żeby tak dużo różnych krajów się dogadało w stosunku do tego prawa. To jest jedna rzecz. Druga, to jest kwestia egzekucji tego prawa. Bo co z tego, że my na Ziemi postanowimy sobie X, Y, Z, jak oni tam polecą na Marsa i będą robić coś innego, no i co, nagle po prostu wyślemy oddziały jakiejś policji czy jakiegoś innego wojska? No pewnie nie, więc to jest jakaś taka, no są tego aspekty, niuanse, tak? Jest też prawo, które dotyczy krajów, a inne jest prawo, które dotyczy firm. No to trzeba pewnie będzie tak troszeczkę na zasadzie takich amerykańskich, anglosaskich precedensów i to po prostu w bólach będzie się po prostu wykuwało, tak myślę. No właśnie, bo tym samym możemy przejść już do tego kolejnego pytania, no bo tak jak tutaj mówiliśmy o krajach i o tym, że tak naprawdę mogą do tego jakby wyścigu kosmicznego wejść także i firmy prywatne, co już widzimy po SpaceX czy po innych takich firmach. No i ogólnie żyjemy w takich czasach, kiedy dużo się dzieje. Mieliśmy pierwszego człowieka w kosmosie, pierwszego człowieka na Księżycu, no i no niezmiernie czekamy na pierwszego człowieka na Marsie mimo wszystko. Podczas właśnie tej podróży na Marsa także powstają takie niuanse, żeby stworzyć komercyjne loty ogólnie. Tak jak wcześniej było to tak naprawdę brane za science fiction, żeby na Marsie był jakiś hotel, to tak naprawdę teraz są już jakieś tego plany. Ale nie tylko i na Marsie, także i po prostu zwykłe podróże po prostu w kosmos. No i pytanie teraz, czy ogólnie takie właśnie komercyjne loty będą zdominowane tylko i wyłącznie przez ludzi, których po prostu na to stać, przez miliarderów,
Czyli przeciętny człowiek, przeciętny zjadacz chleba też będzie w stanie dotrzeć do kosmosu, dotrzeć na Marsa być może. Czy jest na to jakaś szansa? No i kiedy możemy doczekać się takich czasów, żeby właśnie zwykły człowiek mógł taką przygodę przeżyć? No to ja myślę, że tutaj bardzo dobrą analogią jest analogia po prostu podróży lotniczych, tak? Kiedyś, nie wiem, między pierwszą a drugą wojną światową nawet nie było regularnych lotów między jakimiś państwami, miastami, znaczy one dopiero tak raczkowały, powstawały. No i oczywiście bilety były bardzo drogie. Po II wojnie światowej nadal, tak, te bilety były bardzo drogie, ale z czasem, z rozwojem technologii, no po prostu i w którymś momencie ktoś też wymyślił tą koncepcję tanich linii lotniczych, że w sumie jak lecisz tam, nie wiem, 2 godziny, nie potrzebujesz posiłku, możesz lecieć z jakiegoś troszeczkę gorszego lotniska, nie z takiego podmiejskiego. No i ja kiedyś chyba leciałem, nie wiem, z tego lotniska w Modlinie pod Warszawą do lotniska pod Oslo za chyba 75 zł, tak? Więc no, udało się w końcu. Drożej mnie kosztował bilet później z tego lotniska pod Oslo do samego Oslo niż ten lotniczy. Więc myślę, że w końcu dojdziemy do tego, tak? Coś, co też bardzo ograniczało dostęp do kosmosu, był fakt, że po prostu te rakiety były jednorazowe. I naprawdę na naszych oczach, naprawdę na naszych oczach, naszych, waszych, stało się, że jedna taka szalona firma zaczynająca się na S, a kończąca się na X, zaczęła te rakiety sprowadzać z powrotem na Ziemię i cena takiego lotu cały czas jest mniejsza. Ale to jest bardzo trudna rzecz. I jak bardzo to jest trudna, to też pokazuje na przykład fakt taki, że od pierwszego lotu rakiety Falcon 9, który wrócił, bo w grudniu 2015 roku, no to minęło już 5 lat i nikt tego nie powtórzył. Nikt nawet właściwie nie próbował tego powtórzyć. Owszem, budowana jest taka rakieta New Glenn od Blue Origin, która najprawdopodobniej, na pewno już jest tak budowana, że ma wracać, ale jej testy jeszcze się nie zaczęły. Firma Rocket Lab z Electronem zaczęła też troszeczkę próbować jakby tą rakietę wrócić z powrotem, ale to po prostu jest bardzo, bardzo trudne jakby fizycznie zadanie. Natomiast ja wierzę, że z czasem kolejne firmy, kolejne państwa zaczną takie rakiety budować i ten koszt naprawdę zostanie obniżony. Natomiast czy my tak będziemy mogli latać w kosmos? Na pewno tak. Na pewno w najbliższych latach i to naprawdę może nawet już teraz, w tym roku, rozpocznie się era prawdziwej turystyki kosmicznej. Tylko ta turystyka kosmiczna na samym początku będzie miała takie dwa warianty. Że jeden to jest taki, lecimy w kosmos, czyli przekraczamy granicę kosmosu, tą umowną, te 80 albo 100 kilometrów. Tam mamy 5 minut oglądania krzywizny Ziemi, nieważkości, może trochę żygania i wracamy. I tego typu loty uważam, że nie będą tanie, to nadal nie bilet w Ryanerze, ale będą dostępne dla bardziej zamożnych ludzi, tak? Teraz mówi się o, kwota $200,000, $100,000. Nadal to jest dużo, ale są już, są rzesze osób, które na to będzie stać. A teraz jest podróż następna w kosmos, czyli naprawdę wchodzimy na orbitę, ileś tam tych orbit robimy, siedzimy w kosmosie. Jesteśmy na orbicie kilka godzin czy dni. Też teraz, nie wiem, chyba w ciągu naprawdę ostatniego tygodnia ogłoszono, że będzie taka misja, podczas której właśnie astronauci, w sumie to nie będą jeszcze astronauci, to po prostu zwykłe osoby, polecą Dragonem
na orbitę i spędzą kilka dni. Ale no to jednak nadal będzie, na taki lot będzie potrzeba jednak milionów dolarów, a nie tysięcy. Więc to będzie trudniejsze i trzeba będzie mieć te zasoby finansowe, ale no po prostu no tak ten jest świat skonstruowany. No i tak jak mówiłem, kiedyś loty samolotem też bardzo dużo kosztowały, tak? Teraz, nie wiem, lot owszem, jakiś wycieczkowy Ryanerem, nie wiem, do Włoch czy do Grecji kosztuje mało, ale jak chcemy polecieć, nie wiem, odwiedzić, nie wiem, Patagonię w Argentynie, no to będzie kosztował dużo, bo to jest daleko, albo nie wiem, do Australii czy Nowej Zelandii. A już nie mówiąc, gdybyście chciały lecieć pierwszą klasą, no to już w ogóle to jest o wiele droższe, no po prostu. Ale jestem naprawdę, to nie jest science fiction, to jest naprawdę realistyczne, że już w następnych latach będzie ten dostęp do kosmosu dla zwykłych ludzi, najpierw oczywiście dla tych majętnych, ale z czasem to na pewno będzie spadać ta cena. No właśnie, wydaje się, że tak naprawdę to jest tylko kwestia czasu w tym momencie. Każda zmiana potrzebuje jakiejś paru lat, paru set lat może, ale akurat branża kosmiczna wydaje się rosnąć, ewoluować na tyle szybko, że to jest może kwestia właśnie parunastu lat. No i biorąc to wszystko pod uwagę i to, że te loty zaczną tanieć, to, że zaraz zaczniemy latać na Marsa, pewnie po prostu więcej ludzi zacznie latać w kosmos. Także jak myślisz, kiedy możemy się spodziewać drugiego Polaka albo wreszcie pierwszej Polki w kosmosie? Powiem wam tak. Mnie ten temat naprawdę bardzo fascynuje i spędziłem trochę czasu to analizując. To jest zależne od dwóch rzeczy, może 2,5. Pierwsza to są jakby tutaj surprise, pieniądze, bo po prostu ktoś te pieniądze musi wyłożyć. W takim klasycznym modelu, tak, czyli żebyśmy mieli, nie wiem, Polkę czy Polaka astronautę, no to po prostu Polska, rząd musi zdecydować, że takiego astronautę potrzebujemy, zwiększa składkę do Europejskiej Agencji Kosmicznej i ciach, mamy, że tak powiem. No później jest rekrutacja, bla, bla, bla i mamy. I do tego ja uważam, że okej, my może nam się wydawać, że Polska to nie jest jeszcze zamożny kraj, ale jest już, może nie tak zamożny jak nasi na przykład zachodni sąsiedzi, ale gdybyśmy chcieli, byłoby nas na to stać. Natomiast rządzący, niezależnie z której tam partii, muszą tego chcieć, muszą wiedzieć, że to jest ważne i na moim kanale na YouTubie ja przeprowadziłem wywiad z astronautą brytyjskim Timothy Pickem, który polecam tym zainteresowanym tym tematem i oczywiście zadałem mu pytanie, jak można zostać astronautą i tak dalej, i jak to się stało, że on został astronautą. I on opowiedział bardzo ciekawą historię, bo tak, Europejska Agencja Kosmiczna ogłasza taki co kilka lat, tak patrząc historycznie, to co 10, rekrutacje na nowych astronautów, tak? Starsi astronauci czasami rezygnują ze służby, albo są już po prostu odchodzą na emeryturę, i potrzeba nowych. Tak mniej więcej co 10 lat jest rekrutacja. I ta ostatnia rekrutacja, która była, uwaga, w 2009 roku, to już właściwie starożytność, to była pierwszą rekrutacją, gdzie była otwarta dla wszystkich państw członkowskich Europejskiej Agencji Kosmicznej, niezależnie od tego, czy one uczestniczyły w programie załogowych lotów kosmicznych, czy nie. I wtedy my nie mogliśmy uczestniczyć w tej rekrutacji, bo nie byliśmy jeszcze członkiem ESA. Od 2012 jesteśmy. I ostatnia rekrutacja była w 2009, to naprawdę dawno temu, to już jest 12 lat. Od tego czasu jeszcze dobrano w 2009 chyba wybrano 6 astronautów. Teraz dobrano jednego, który wtedy się nie załapał. I wypadałoby, że teraz powinna być rekrutacja. Bo wcześniejsze były znowu tam 10 lat wcześniej i tak dalej, mniej więcej. I mamy program Artemis,
Europejska Agencja Kosmiczna działa razem z NASA przy projekcie tego statku kosmicznego Orion, tak? Moduł serwisowy jest robiony tego statku kosmicznego jest robiony w Europie, więc mamy tutaj no, współpracę i tak dalej. I europejscy astronauci no, będą potrzebni na przykład, żeby latać na Księżyc. A ci astronauci, którzy są obecni, no wiadomo, no, z każdym rokiem nie stają się młodsi. Więc teoretycznie może teraz być taka sytuacja, że będzie rekrutacja na nowych europejskich astronautów i mimo, że Polska nie jest członkiem tych załogowych lotów kosmicznych, no to rekrutacja najprawdopodobniej będzie otwarta dla wszystkich. I myślę, że no, Polacy będą się zdecydowanie, Polacy i Polki będą się zgłaszać. Nawet taka ciekawostka, to w Europejskim Centrum Astronautów pracują właśnie 2 Polki, więc myślę, że one na pewno się zgłoszą. Bardzo trzymam kciuki, żeby jedna z nich się dostała. Natomiast później, no niestety musi być to decyzja tak naprawdę no, troszeczkę polityczna, czy Polska będzie chciała płacić tę składkę większą na astronautę. I ten brytyjski astronauta, z którym rozmawiałem, on powiedział coś takiego, że no, w jego przypadku też tak właśnie było. Wielka Brytania nie uczestniczyła w programie załogowym lotów, ale tam dotarł do finału, no to się zgodzili i to było porozumienie między partiami. Nie, że tak, tylko jedna partia popierała, druga nie, że to było takie momentum, że to na przykład pomoże inspirować młodych ludzi w kraju do nauki przedmiotów ścisłych, które są bardzo potrzebne, a niektórzy wolą właśnie przedmioty humanistyczne i tak dalej, więc no to było takie porozumienie ponad podziałami, że warto zainwestować te pieniądze, bo to jest inwestycja, to nie jest właśnie wydawanie ich tak nie o tako, tylko to jest inwestycja i się na to zgodzono, tak? Więc no ja trzymam kciuki, myślę, że to jest realistyczne, ale no co nasi politycy postanowią, no to tego absolutnie już nie wiem. No właśnie, sama rekrutacja jest naprawdę ciężka, zgłaszają się tysiące, po czym się wybiera garstkę w ogóle, a dodatkowo dochodzi do tego jeszcze polityka, więc... Więc jeśli was na przykład przeraża matura, to jest nic, nie? Bo matura, jak tylko tam jakiś tam pułap przekroczycie, no to zdajecie, nie? Dla każdego jest jedna. A tutaj to jakbyście konkurowali o tą maturę, nie wiem, ze 100 innymi osobami, no więc... Dokładnie. Dobra, przenieśmy się teraz trochę bardziej na orbitę. Finansowanie ISS w 2018 roku zostało przedłużone do 2025, także no za 4 lata. A istnieją przypuszczenia, że w 2030 może ona zostać zdjęta z orbity. Czy uważasz, że ta data jest rzeczywiście realistyczna i rzeczywiście w tym roku przestanie ona działać, czy może pociągnie jeszcze dłużej trochę, a może zbudujemy zupełnie inną stację kosmiczną, która ją zastąpi, tylko na przykład w innym miejscu, na przykład koło Księżyca? Znaczy tak, faktem jest, że już zostały naprawdę podpisane kontrakty na budowę elementów stacji księżycowej Gateway, tak? Czyli stacji kosmicznej, która będzie wokół Księżyca. I to już to nie są plany, to nie są zamierzenia, po prostu zostały podpisane kontrakty i firmy różne z różnych krajów, bo ta stacja kosmiczna jest budowana przez NASA, przez Kanadyjską Agencję Kosmiczną, Europejską. Jeszcze tam chyba kilka krajów się jakby włączyło, ale bez Rosji, więc to się dzieje. No i teraz z tą ISS jest pewien problem, tak, no bo tak z jednej strony jest to już taka troszeczkę w pewnym sensie przestarzała stacja, ale nie jest jeszcze aż tak bardzo przestarzała i jest tak duża i ma tyle przestrzeni, więc jakby trochę szkoda by ją było tak od razu unicestwić, tak? No sam fakt, ile pieniędzy włożono w jej budowę. Jest to najbardziej zaawansowane w ogóle laboratorium praktycznie na świecie, jakie kiedykolwiek ludzie budowali i pewnie najdroższe. Tak. No ale trzeba przyznać jednak, że cały czas słyszymy o następnych spacerach kosmicznych, aby naprawić stację kosmiczną albo wymienić coś w niej, no bo zaczyna się po prostu ten okres, gdzie już czy baterie, czy różne po prostu elementy przestają działać.
Tak, właśnie teraz był chyba, nie wiem, w ciągu ostatniego tygodnia, 2 był spacer kosmiczny. Tam majstrowali, naprawiali właśnie ten europejski moduł Columbus. Znaczy, no, drogi są różne, tak? Niektórzy mówili, że na przykład, nie wiem, Rosjanie by swoją część odłączyli, albo że nie wiem, albo że na przykład byłaby dołączone jakieś takie moduły komercyjne, do których właśnie by latali turyści. Szczerze mówiąc, nie wiem. Ja cieszę się na to, że postanowiono, że będzie zbudowana ta wokół Księżyca, bo uważam, że naprawdę powinniśmy cały czas jakby pchać do przodu i robić nowe rzeczy, czyli na przykład, no bo jeszcze a propos stacji kosmicznej, no na przykład Chińczycy niedługo zbudują swoją nową stację kosmiczną, więc te stacje będą i niska orbita ziemska wydaje się, że idealna na przykład na zbudowanie jakiejś takiej półkomercyjnej, pół właśnie jakiegoś laboratorium badawczego, właśnie może troszeczkę z nowszymi technologiami wykorzystanymi do budowy, czy nowszymi rakietami, które będą potrafiły wynieść większe elementy takiej stacji z elementami nadmuchiwanymi, żeby jeszcze zwiększyć tą przestrzeń. Natomiast NASA czy takie agencje rządowe powinny dalej tą technologię do przodu rozwijać i na przykład zrobić stację tą kosmiczną Gateway na orbicie Księżyca, która będzie kolejnym krokiem, większym wyzwaniem w utrzymaniu i tak dalej. Więc myślę, że no, tak byłoby najlepiej, gdyby może właśnie ta ISS w okolicach tego 2030 gdzieś tam już przestała istnieć, ale żeby powstały nowe przedsięwzięcia, troszeczkę może bardziej komercyjne na orbicie Ziemi. No dobrze, no to już teraz ostatnie pytanie, ponieważ prowadzisz wiele wywiadów z różnymi osobami, które zajmują się kosmosem i w różnych miejscach pracują. No więc pytanie, gdybyś miał wybrać najbardziej odjechaną, astronautyczną pracę, to co byś wybrał? No to teraz ja tutaj pojadę ostro po bandzie, bo ja gdybym mógł wybrać naprawdę i tutaj mnie nic nie ogranicza, tylko moja własna łańska fantazja, to ja bym chciał zostać naczelnym terraformatorem Marsa. To po prostu, to stanowisko mnie po prostu interesuje. Trzeba mieć ambicje. Tak, tak. Ostatnio grałem właśnie w taką planszówkę Terraformacja Marsa, przypomniały mi się książki, jest taki cykl 3 książek science fiction, właśnie czerwony, zielony i błękitny, albo błękitny i zielony Mars. To są takie wielkie tomiszcza po chyba 400 stron, gdzie właśnie jest opisana taka wielopokoleniowa misja właśnie przekształcenia Marsa w planetę podobną do Ziemi. I no tak zupełnie realistycznie mówiąc i myśląc, no to oczywiście to jest jakieś w tej chwili science fiction, ale można już coś tam planować, tak, więc można już coś robić, więc gdybym absolutnie nic mnie nie ograniczało, to ja sobie bukuję taką pieczątkę i to byłoby dla mnie. Super. No dobra, tak naprawdę to są wszystkie nasze pytania do Ciebie, Radku. Także dziękujemy Ci bardzo za tą rozmowę. I jeszcze raz, tą rozmowę będziecie mogli znaleźć na naszej stronie na Instagramie Way to Space, a także na kanale na YouTubie. No i co, do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia. Mam nadzieję też, że za jakiś czas, kiedy będziemy mogli to robić, to właśnie do zobaczenia w realu, a nie tylko po prostu tutaj tak cyfrowo. Przed pandemią ja naprawdę bardzo też lubiłem organizować różne kosmiczne spotkania, więc mam nadzieję, że prędzej czy później zobaczymy się na żywo. No. Koniecznie. Dobra, no to dziękujemy. Dobra, dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.